Dzień dobry. Dzisiaj będzie dziewiczy lot PZL 50 Jastrząb. O, model wygląda tak. Proszę bardzo. Całkiem ciekawie się prezentuje, prawda? No, to tyle słowem wstępu. Jeszcze tutaj zakończę sprawdzanie, czy wszystko w porządku i startujemy. Lekko wieje. Niestety ten wiatr trochę kręci raz z jednej, raz z drugiej strony, więc spróbuję z tej kolei najczęściej i pod wiatr. Słońce akurat nie bardzo tak jak lubię, nie za bardzo to wygląda. No dobra. I poszedł. Się ptaszyna zerwała. Zmienię sobie lokalizację, ale idziesz. Super. Pięknie. Trochę może za bardzo do góry, ale lepiej tak niż jakby miał iść w dół. Dobra, przejdę na tę stronę. Zobaczymy, jak on wolniej będzie latał. No właściwie chciałem samolot, który będzie latał wolno. Tak jak lubię. No jest generalnie, naprawdę jest fantastycznie. Okej. Wolno też fajnie, bardzo fajnie lata. No jestem zaskoczony. Miałem pewne obawy związane z tym samolotem ze względu na jego rozpiętość skrzydeł. Nie dlatego, że za mała, tylko czy ja go będę widział, bo ma 85 cm rozpiętości, ale naprawdę fantastycznie. No na pewno będą jeszcze próby z GPS-em. Zobaczymy, jakie nam prędkości pokaże GPS. Ok, część obowiązkowa, takie trymowanie. Jeszcze bym poprawił tu. No co, trzeba byłoby zobaczyć, czy on coś oprócz latać prosto potrafi. Wow, pięknie. Super. No właściwie teraz trymowanie to tak do końca nie ma sensu, bo ten wiatr wirujący, zakręcający na pewno nie pozwoli nam tego zrobić precyzyjnie, ale oż. No jestem naprawdę mega zaskoczony. Super. No miałem, przyznaję, naprawdę miałem pewne obawy, czy ja go będę dobrze widział, czy on mi będzie uciekał, jak to będzie ze sterownością, czy on nie będzie za ciężki, za lekki. Zresztą on był przewidywany generalnie tak pod dróg, trochę też i ze zwykłego PLA. Ja go zrobiłem z LW, praktycznie w całości. No, jak sami widzicie, no to jest rewelacyjnie zachowujący się samolot. O kurczę, no robi robotę. A to pierwszy lot jego. I przyznaję, że już się drukuje kolejny egzemplarz, który będzie nieco lżejszy. Mam nadzieję, przynajmniej takie jest założenie. Tutaj jest bardzo mocna jednostka zainstalowana. Akumulator na 3S. Także przy jego wadze rzędu 700 gram, to ten silnik jest w stanie pociągnąć taki nawet ponad kilogramowy samolot. Super jest. Aż się miło leci.
Połowa gazu. No muszę powiedzieć, że zero może czuć się zagrożone. Jest już teraz trochę spokojniejsze ustawienia. Zero może czuć się zagrożone. Jest samolot, który lata równie dobrze. Jest mniejszy, czyli jak to, tak jak mówiłem, jednoręczny, tak? Że zabieram w jedną rękę aparaturę, w drugą biorę samolot i można jechać na lotnisko. No dobra, to co? Zostało nam jeszcze wylądować. Najlepiej w jednym kawałku, żeby nie było śmiesznie. O! Dobra, tego jeszcze nie wyczułem. No ale co, samolocik cały. Szybko wyhamował. Wszystko jest całe. No świetnie. Ok, to idziemy na omówienie. Krótkie omówienie. To tak. Ten egzemplarz został wydrukowany praktycznie całkowicie z tego PLA lekkiego, LWPLA. Ale przyznaję, że został przepływ ustawiony na troszeczkę wyższy parametr, żeby była większa gęstość. Chciałem mieć mocniejszą maszynę. Zresztą tak przy pierwszych wydrukach samolotów zazwyczaj je robię, żeby ten samolot był mocniejszy. No i tak zazwyczaj jest. To oczywiście ma to swoje konsekwencje w zwiększonej wadze. Już się drukuje wersja z gęstością taką, jak powinna być, i także jeszcze parę gram on będzie chudszy. Na tą chwilę waży 710 gram. Napędzany jest silnikiem Maxa, nie pamiętam tutaj już oznaczenia, ale to jest ekwiwalent 2836, około chyba 1300 kV, 1250, jak dobrze pamiętam. Śmigło 10x6. Do tego został użyty jeszcze regulator, tylko go nie widać, bo ja to lubię, jak jest porządek w samolocie, i tutaj regulator jest ukryty za ścianą, 30 amperowy. To tak jest trochę na granicy tego zestawu, bo maksymalnie ten zestaw tutaj pobiera 33 ampery, także no przy pełnej prędkości to za długo to nie będę latał. Zresztą nie takie jest założenie. No jest ciepławy. Akumulator 3S 1400 mAh, 12, w zasadzie do 11,1 V. Ok, no tutaj odbiorniczek FR Sky Archer SR6. Serwa to tak, to i tak nie będzie widać. Tutaj lotki to serwa Hobby King. Ster wysokości też Hobby King. O, tutaj takie to białe, one były z węglowymi, jak dobrze pamiętam, takimi czarnymi zębatkami, trochę, ale gładko pracowały. Ster kierunku, jak dobrze pamiętam, SG690. I co mogę powiedzieć? Bardzo fajnie latający samolot. Naprawdę miałem pewne obawy związane tutaj z tą małą rozpiętością i zupełnie niepotrzebnie. W linku, przepraszam, w opisie podam link do strony, gdzie można pobrać ten model. Nie za darmo, no cóż, tak to bywa większość dobrych modeli, a ten już uważam, po pierwszym locie, ale już uważam, że będzie dobry. Zresztą wieje i on sobie świetnie poradził, także nie było tutaj jakiegoś zaskoczenia. No i mam nadzieję, że że następny egzemplarz będzie jeszcze lepszy, tak? Zobaczymy. W każdym razie jestem bardzo zadowolony. PZL 50, a co ciekawe, nie znajdziecie go na żadnej stronie ze żadnych firm. To jest produkcja naszego kolegi modelarza, tutaj Przemka. Także polecam uwadze. Na tą chwilę dziękuję. No sobie jeszcze już poza kamerą, to znaczy będzie włączona, jakby coś się miało wydarzyć, bo jak sądzę, że słychać, wieje, ale już poza kamerą sobie polatam. Może elementy akrobacji, jak tutaj coś fajnego mi wyjdzie, to dołączę do tego filmu. Także dziękuję za uwagę. Do następnego.
Cześć!